Jeżeli chodzi o implementację szkieletu, to się składa z wielu tak naprawdę czynności już. Po pierwsze, wykorzystujemy do interakcji LTC. To jest ten program. To jest ten program, o którym wspominaliśmy wcześniej, tak? LTC, przepraszam, jest programem, w którym wszystkie interakcje, wszystkie dialogi, które są prowadzone w grze, są zapisane właśnie w LTC. Takie sprostowanie, widzieliście dużo rzeczy rozstrzelonych i nie miejcie wrażenia, że te rzeczy rozstrzelone to są różne interakcje. To jest jedna interakcja, tylko są zastosowane tak zwane skoki. Tak, chciałem o tym powiedzieć. W przypadku implementacji szkieletu zaczynamy bardzo wąsko, tak? Używamy stabów, tak zwanych stabów, czyli dialogów, które po prostu opisują, co się ma w danym miejscu zdarzyć, tak? Jedno zdanie, czy tam 3 zdania, co się ma zdarzyć. I często taka interakcja w formie stabowej, tak, zajmuje powiedzmy tyle, tak? Taki obszar. To jest powiedzmy ten, nie? Czyli to jest... On dziwi się, mówi, że tak, mówi, że nie. Są jakieś wybory, jakieś wybory, jakieś rzeczy, ustawianie jakichś tam zmiennych. Te bloczki służą do... Zmienne. Użyłeś słowa zmienne. Zmienne to są de facto takie kontenery, które przechowują pewne wartości, na przykład tak, nie, tak, albo wartości liczbowe, dzięki którym my jesteśmy w stanie obsłużyć po prostu w różnych miejscach, w zależności od danej wartości kontenera, jesteśmy w stanie rozbranżować rozgrywkę, tak? Czyli na przykład, czy ta postać już rozmawiała, czy game deck już rozmawiał z tą postacią, czy nie. Określa to zmienna. Jeśli tak, to ta postać zagada do nas już inaczej. Jeśli nie, to zagada do nas po raz pierwszy. No i to jest najprostszy przykład zmiennej. Oprócz tego typu bloczki to jest jeden właśnie bloczek tekstu widoczny dla gracza w dialogu, tak. Tutaj jest to 140 znaków, o których wspominaliśmy, tak. Maksymalnie 140 znaków. Oprócz tego mamy bloczki, które sterują nam tymi światem, że tak powiem, tak, że dana postać podejdzie, odejdzie, kiedy to się stanie i tak dalej. No i w przypadku szkieletu, tak jak mówiłem, mniej więcej, nawet mniejsze niektóre są interakcje, tak, czyli mamy tutaj 4, 8, 4, 10, 12, 13, 14 bloczków dialogowych, tak. W przypadku szkieletu na tych bloczkach po prostu budujemy, co się ma dziać z daną postacią, kiedy, co ona mówi i tak dalej. Często nawet są 3 bloczki w interakcji, tak? I taka interakcja jest w końcowym rozrachunku, tak? Rozrzucona na, jak widzicie, taką ilość bloczków, tak? W zależności od nastawienia do tej postaci, od to, w jaki sposób ta postać reaguje na nas, czy byliśmy dla niej mili, czy nie. Rozgrywka w interakcji z tą postacią wskakuje na różne miejsca. Jak widać, mamy masę branchingów w zależności od różnych sytuacji. Smutne jest to, że gracz tego nigdy w całości nie przeczyta i nie zobaczy. Chyba że będzie grał kilka razy. Otóż i to jest replayability. My wiemy, że to tam jest, ale tak naprawdę gracz pójdzie, zobaczy 1/5 tego, może troszeczkę więcej. No to w zależności od interakcji, tak. Natomiast co jest dla nas ważne, to, że w momencie, w którym spotkają się 2 osoby, które grały tego samego case'a, chcemy uzyskać coś takiego, że będą rozmawiały, tak jakby grały w 2 różne gry. Tak? Na zasadzie, ja to zrobiłem tak. O, widzisz, że ja nawet nie wiedziałem, że tak się da zrobić. Tak. Ja przeszedłem to tak. To jest dla nas coś, co chcemy uzyskać, tak? I takich interakcji jest naprawdę sporo. Natomiast wracając do samego szkieletu, w momencie, w którym taka interakcja jest gotowa, jest robiona implementacja tego w silniku, tak? W Unrealu. Wrzutkę zrobię. Bo to jest interakcja z Teamim. Ona była pisana chyba ze 3 razy.
od nowa, prawda? I to jest właśnie ta iteracyjność w świecie gier. Tak naprawdę 3 osoby, jedna po drugiej robiły, czy nawet 4, już nie pamiętam dokładnie. 3 chyba. 3. Robiły te interakcje. No tak jest w tej branży. No mów. Chcemy, żeby koniec końców była po prostu najciekawsza, tak? No i w ten sposób przechodzimy do silnika. I tutaj, jak widzicie, już to jest dalej level z biurem Huggisa, natomiast to już jest skończone, tak? Chciałem Wam pokazać, że jak wyglądał blockout, jak wygląda skończony poziom. Widać tutaj masę serca i tak naprawdę jakiegoś spójnego kierunku, w którym poszli graficy. Tu jest przedsionek nasz, tak? Do tego stopnia to serce było włożone, że tak naprawdę graficy zrobili 2 wersje tego biura. Już była pierwsza wersja graficzna, skończona w zasadzie, i stwierdzili, że to jeszcze nie jest to, że nie oddaje charakteru postaci. To jest niesamowite właśnie, jeśli chodzi o obsesję tę graficzną, artystyczną, że stwierdzili, że to jest za mało powiązane z charakterem postaci Jeffrey'a Huggisa i zrobili to biuro jeszcze raz. Szkoda, że nie możemy pokazać tego w tej chwili, Marcinie, ale to jest druga wersja. Według grafików lepsza i według mnie ostateczna i chyba wszystkim się bardziej podobała, chociaż tamta, kiedy ją widzieliśmy po raz pierwszy, też była ładna. Tak, to jest niesamowite, że ja się dziwię grafikom. Ja sam przecież poprawiam teksty po 10 razy, ale to była masa pracy, żeby zrobić drugie biuro. Tego pierwszego gracze nigdy nie zobaczą. Tutaj jest postać Timiego, tak. Wrzucamy sobie interakcję na scenę po to, żeby można było porozmawiać sobie z daną postacią. I w ten sposób budujemy sobie przebieg danego szkieletu. Tutaj już widzicie skończony level, dlatego też dużo rzeczy jest tutaj już porozkładanych. Natomiast w przypadku szkieletu, tak, mamy 2 najważniejsze interakcje, czyli byłaby to interakcja tutaj z Timim, interakcja z Jeffreyem Huggisem i to tyle, tak, w tym pomieszczeniu. Tak. Natomiast tutaj tych interakcji jest znacznie więcej. Niektóre się odblokowują dopiero jeżeli coś znajdziemy i tak dalej, dlatego że jest to już skończony level. Są dźwięki też porozkładane, to wszystko widać. Tak, tu wszystko widać, natomiast nie mamy czasu tłumaczyć, to jest światło. To jest światło, tak. I tak jest oskryptowywana też cała logika gry w formie blueprintów, tak? Czyli w momencie, kiedy wejdziemy w dany trigger, czyli to pole na przykład, które tutaj się znajduje, tak? Ma się zdarzyć to i to. Tak, na przykład pojawić ikona interakcji nad łożem. Dokładnie tak. I w ten sposób jest całość implementowana. Tutaj jest naprawdę sporo też roboty level designerów, żeby to zaimplementować. Natomiast oczywiście w formie szkieletowej jest tego też zdecydowanie mniej. Tak, to warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja pamiętam, ze 2 lata temu Marcin wprowadził dyrektywę, żeby ikony interakcji nie pojawiały się od razu nad obiektami, z którymi możliwa jest interakcja, czy to postaciami, czy to obiektami nieożywionymi, tylko żeby gracza zmusić do tego, żeby się poruszał po scenie. Te ikony się pojawiają dopiero wtedy, kiedy gracz się zbliży. Tak. To jest jedna z ma takie drobniutkie know-how związane z tym, jak prowadzić gameplay. Właśnie nie podawać wszystkiego od razu na tacy. Niech gracz się wysili, niech podejdzie, niech poszuka, niech poszpera. Wtedy... Tak, szczególnie jeżeli mamy ukryte jakieś rzeczy, które ten obszar jest znacznie mniejszy, jeżeli są duże i na pierwszy rzut oka je widać, ten obszar jest większy, tak? To są takie smaczki, że tak powiem, które urozmaicają rozgrywkę.